tym odcinku porozmawiamy na temat 3 największych, fundamentalnych błędów inwestorów nieruchomościowych. Witam Cię na moim kanale, ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. W tym odcinku chciałem poruszyć temat fundamentalnych błędów, dlatego że są często one bardzo kosztowne. Zauważyłem je wiele razy u inwestorów, a też chciałbym na moim kanale dzielić się wartością, dzielić się doświadczeniem oraz moim punktem widzenia dla osób, które zaczynają swoją drogę z nieruchomościami lub są już nawet w zaawansowanym poziomie, ale warto posłuchać punktu widzenia kogoś z innej strony. Często takie błędy mogą być bardzo kosztowne, a wiadomo, nikt nie chce tracić pieniędzy, każdy chce się bogacić, budować majątek i na takie rzeczy warto zwrócić uwagę. Także pierwszym błędem, który jest najczęściej popełnianym wśród inwestorów, jest to brak szczegółowej analizy. I mówię tu naprawdę szczegółowej analizy, nie na podstawie zadzwonienia do agenta i zapytanie, co on uważa o wartość końcową, czy jakiego czynszu możemy się spodziewać. To są szczegóły, też ważne, ale ta analiza musi być naprawdę szczegółowa, czyli chodzi o lokalizację, sprawdzić, czy to nie jest jakaś patologiczna lokalizacja. Są różne strony do sprawdzenia tego i również trzeba sprawdzić dokładną cenę nie na podstawie słów agenta, ale na podstawie nieruchomości, które się sprzedały, bo to jest wyznacznik dla banku, to jest wyznacznik dla rzeczoznawców, żeby mieć punkt podparcia tych sprzedanych nieruchomości. Wiele razy spotkałem się z sytuacją, że po prostu ludzie się przeliczyli, inwestorzy się przeliczyli, bo myśleli, że dostaną tyle, czy to będzie warte tyle, ale nie było punktu podparcia na nieruchomości sprzedanej w okolicy. No i przez to te pieniądze nie zostały zarobione, więc uważam to jako strata. Dlatego też mówię o tym, żeby dzielić się z Wami moim punktem widzenia, które zauważam, że często jest fundamentalne w tej kwestii. Także na pewno mocna analiza to jest kluczowy element, jeśli chodzi o inwestycje. Warto o tym pamiętać, żeby nie popełniać tego błędu, bo to może prowadzić do konsekwencji dość kosztownych. Kolejnym, drugim elementem, który jest również fundamentalnym błędem wśród inwestorów, jest to nadmierne zadłużanie się. Często chcemy zabezpieczyć się i pożyczamy więcej niż potrzebujemy, a później wychodzi na to, że inwestycja się nie spina na samym końcu i też może zmienić się inny trochę punkt widzenia, czyli ostatni kryzys pokazał na to, że ludzie pożyczali za dużo więcej niż te nieruchomości były warte i w takich sytuacjach, że rynek trochę siadł 5, 10, 15%, okazało się, że wyceny mamy mniejsze niż mamy kredytu i to jest tak zwany negative equity, czyli jeśli skończy nam się kredyt, okazuje się, że nieruchomość jest mniej warta niż mamy kredytu, no to jest problem, bo musimy dopłacić z własnej kieszeni, żeby otrzymać ten kredyt, albo czasem nawet sprzedać. Jeśli chcemy sprzedać nieruchomość, to się okazuje, że sprzedajemy nieruchomość i musimy jeszcze do banku ze swoich pieniędzy dopłacić, żeby spłacić cały kredyt. Jest to dość ważna kwestia, żeby przeanalizować rynek
wcześniej. Najlepiej kupywać nieruchomości poniżej wartości rynkowej, no bo wtedy wiadomo, że jeśli kupimy 20% poniżej 25 i rynek spadnie 10-15, to my dalej jesteśmy zabezpieczeni i nie musimy się martwić, możemy spać spokojnie. Także mocno trzeba zwracać uwagę na temat zadłużania się, nie pożyczać więcej niż potrzebujemy i korzystać z tej dźwigni z umiarem i po prostu taka stracenie płynności finansowej jest na pewno dużym problemem, ale jeśli pożyczymy za dużo i później nie mamy z czego spłacić, no to wiadomo, również to będzie dość duży problem. Kolejnym błędem, jaki chcę Wam przedstawić, trzecim, jest to brak planu. Ale zanim do tego dojdę, jeśli masz kapitał, który po prostu leży, nie wiesz co z nim zrobić, uważasz, że lokata nie jest to dobrym źródłem inwestycji, mam dla Ciebie dwie opcje możliwości współpracy ze mną. Pierwsza opcja jest dla większych graczy, bo mówimy tutaj o kapitale powyżej $500 000 i jest to współpraca na zasadzie spółki. Jeśli inwestor daje cały kapitał na zakup i remont, są to udziały 50/50. Jeśli muszę ja osobiście zorganizować kapitał jeszcze na budowę, wtedy rozmawiamy na temat tego już w dalszej kwestii, ale pierwsza opcja, czyli pożyczka, pierwsza opcja, czyli spółka dla większych graczy od $500 000 i druga opcja jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości od 50 000 funtów wzwyż. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam na moją stronę internetową tejzaproperty.co.uk. Tam znajdziesz zakładkę współpraca, wypisz swoje dane, a ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy na temat współpracy. Wracając do trzeciego błędu inwestorów nieruchomościowych, jest to nic innego jak brak planu. Jeśli nie mamy planu, jeśli chodzi o budowę, remont czy same zarządzanie, wiadomo, że będą z tego problemy. Kwestia zaplanowania remontu czy budowy często jest problemem na początku. Jeśli robimy pierwsze projekty, to jeszcze możemy zostać zawiedzieni przez podwykonawców, którzy zobowiązali się te projekty wykonać dla nas. Sporo razy się spotkałem już z takimi sytuacjami, że ktoś liczył na podwykonawców, że oni zaplanują cały remont, całą budowę. Później się okazało, że te osoby zmieniły zdanie, nie były w stanie tego zrobić. No i przez to, że nie było zaplanowane to wcześniej, inwestorzy zostali z problemami i wiadomo, że czas to pieniądz. Jeśli projekt się przedłuża, no to tracimy profit. I często przez te przedłużenia mogą być zamiast profity, mogą być straty. Dlatego uważam, że jest to dość poważny błąd i trzeba na to zwrócić uwagę szybciej. Najlepiej przed zaczęciem inwestycji razem z analizą oraz z wykorzystaniem dźwigni, zaplanowaniem dźwigni. I tu mam dla Was kilka kwestii, żeby zilustrować. Jeśli ktoś oglądał moje odcinki wcześniej, to słyszał moje rady na temat planowania, czyli kosztorysy, właśnie uzgodnić, podpisywać umowy z podwykonawcami, żeby się zabezpieczać. To jest ważne, a często po prostu ludzie tego nie robią, czyli wpisać karę w umowie. Jaka jest kara za niedotrzymanie umowy. I wtedy ludzie inaczej na to patrzą, żeby
raczej wtedy nie zostawiają i też brać ludzi z historią, nie że ktoś, że tak powiem, zaczął dopiero, czy nie ma żadnej historii firmy, albo firma jednoosobowa, która dzisiaj jest, jutro może jej nie być. Czasem lepiej zapłacić więcej, ale mieć pewność, że jest zrobione dobrze i po prostu to będzie zrobione na czas, bo co z tego, że ktoś to zrobi kilkaset funtów, czy kilka tysięcy nawet taniej niż inna osoba, a później wychodzi na to, że po prostu nie jest zrobione na czas i przez ten czas tracimy więcej pieniędzy na finansowanie niż byśmy zapłacili dla tej osoby. Często też jest ryzyko jakości, że po prostu ktoś zrobi to taniej, ale zrobi to znacznie w gorszej jakości. Tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, żeby po prostu zabezpieczyć się dobrze, wpisać dobrą umowę, dobrą karę, że tak powiem, żeby się nie opłacało komuś tego nie dokończyć. Ewentualnie jeszcze jeśli jest to większy projekt, no to wtedy transze, że za etap wykonanej pracy wypłacamy transze. Najlepiej jeszcze, jeśli jest to nowe budownictwo, to kwestia jest 2 inspektorów budowlanych. Jeśli odbiorą etap pracy, to wtedy wypłacamy i nie powinno być tu żadnych problemów. Także mam nadzieję, że wynieśliście z tego odcinka wartość i coś Wam się przydało. Jeśli macie jakieś pytania w tym temacie lub chcielibyście, żebym nagrał odcinek i odniósł się do jakiegoś tematu, piszcie w komentarzach. Do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!